Hej, jestem Maciejem opowiadającym o Data Loss Prevention. Jak już wiesz, że potrzebujesz gdzieś trzymać swoje dane i postanowiłeś, że będziesz miał swój własny NAS i szukasz czego użyć, to ja polecam TrueNAS. To kawał solidnego oprogramowania. Więc jak już wiesz, że własny NAS, jak już wiesz, że TrueNAS, to pozostał ostatni wybór. TrueNAS Core czy TrueNAS Scale. Kiedy to nie ma znaczenia, a kiedy ma znaczenie i co ważniejsze, który będzie dla Ciebie lepszy? A może Core już nie żyje? Postaram się pokazać, czym się różnią w marcu 2024. W tym wypadku dokładna data ma znaczenie, bo zmiany są dynamiczne. Jak zainteresowało, to zapraszam do reszty materiału. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami storage z podznaku open source, jakim jest TrueNAS, to projektujemy, konsultujemy rozwiązania oparte zarówno o alternatywny sprzęt, jak i sprzedajemy autoryzowane rozwiązania rodem z podznaku TrueNAS jako ich autoryzowany partner. Jednak jeżeli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Dzięki. A teraz do meritum. Zaczynając od krótkiego rysu historycznego, za co przepraszam, ale trochę tutaj będzie to potrzebne, w 2005 roku wystartował projekt FreeNAS. Jako darmowe oprogramowanie open source był rozwijany równolegle z jego wersją Enterprise do września 2020 roku, kiedy to deweloperom z Ajax Systems znudziło się utrzymywanie dwóch równoległych linii produktów. Tak oto w listopadzie 2020 roku wyszła ujednolicona wersja tegoż właśnie oprogramowania, do dziś znana jako TrueNAS Core. Z różnych przyczyn, do których wrócę zaraz, TrueNAS Core ma ograniczenia, które znacząco utrudniały rozwijanie go w kierunku klastrowania poszczególnych serwerów w jeden duży, redundantny, skalowalny klaster. Następnym ważnym, a bardzo trudnym do realizacji celem dla TrueNAS Core było rozpoczęcie wsparcia konteneryzacji opartej o Dockera. Tak oto powstała gałąź TrueNAS Scale, również jako darmowe oprogramowanie open source. Wspomnę tylko, że opcja klastrowania na chwilę obecną, najdelikatniej mówiąc, stoi pod znakiem zapytania. To dlatego, że Red Hat rozwijający oprogramowanie GlusterFS, na bazie którego było, czy też jest, w zasadzie było oparte klastrowanie, dosyć niespodziewanie ogłosił, że już nie będzie dalej ani rozwijał oprogramowania GlusterFS, ani nawet nie będzie łatał jego błędów. Więc na chwilę obecną funkcjonalność pełnoskalowego klastrowania, mówiąc wprost, nie istnieje. Słyszałem od inżynierów Ajax Systems, że szukają innego rozwiązania. Jednym z proponowanych rozwiązań, pośrednich, choć mających ograniczone zastosowanie, jest użycie oprogramowania SenseThing do synchronizacji w tle między dwoma różnymi urządzeniami. Oba systemy TrueNAS Core i Scale to tak naprawdę ładnie opakowany interfejs graficzny służący do zarządzania przestrzenią dyskową i udostępniania jej użytkownikom. Świetnie sprawdza się jako serwer na zasoby plikowe, takie jak NFS, Samba czy iSCSI. To, co jest kwintesencją obu systemów, to ZFS, który pod spodem zarządza dla nas dyskami i danymi na tych dyskach. Dla zainteresowanych dlaczego ZFS zapraszam do mojego materiału TrueNAS ZFS, dlaczego jest zajefajny. Obydwa systemy posiadają zbliżony do siebie w miarę wygodny interfejs dla użytkowników. Oba są oprogramowaniami open source, co sprawia, że po pierwsze możecie korzystać z nich za darmo, a po drugie z racji popularności w sieci będziecie w stanie znaleźć najprawdopodobniej odpowiedzi na potencjalne pytania, czy też rozwiązania dla ewentualnych problemów, gdyby kiedyś w przyszłości miały wystąpić. Za oboma również stoi ten sam doświadczony zespół deweloperów tworzących oprogramowanie, które są niemal identyczne jak te wrzucane na oficjalne urządzenia. A te puszki z logo TrueNAS cieszą się również w Polsce zaufaniem małych, średnich i dużych firm. Niektóre to naprawdę duże firmy i znane marki. Niestety nie mogę wymienić, ponieważ na ogół z różnych przyczyn po prostu sobie tego nie życzą. Co zatem różni TrueNAS Core i Scale tak naprawdę? Podstawowa różnica to system, na bazie którego są zbudowane. TrueNAS Core oparty jest na systemie FreeBSD.
Trunas Scale natomiast jest zbudowany na Debianie, który to jest jedną z dystrybucji Linux. Jaka jest więc różnica, zapytacie, co jest świetnym pytaniem, a ja spiesząc z odpowiedzią na pytanie, które sam sobie przed chwilą zadałem, odpowiadam. FreeBSD, który choć sprawdzony i stabilny i bezpieczny, ma swoje ograniczenia. FreeBSD, najdelikatniej mówiąc, nie jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o konteneryzację pod Dockera czy Kubernetes, która jest obecnie w olbrzymim natarciu. Dodatkowe funkcjonalności takie jak Nextcloud, Plex czy wiele innych w Core oparte są o tak zwane jaile. Owszem, jak się to dobrze zautomatyzuje, to dobre i solidne rozwiązanie, tylko że w praktyce w nowych wdrożeniach bardzo rzadko się już je stosuje. Aplikacje zaimplementowane jako jaile są trudne do przenoszenia między różnymi systemami, nie wspominając już o przenoszeniu ich między różnymi dystrybucjami. Poza tym można odpalić na nich tylko to, co pracuje na tej samej identycznej wersji jądra, jak jądro systemu gospodarza. To wszystko sprawia, że rozwój technologii jail jest bardzo, bardzo ograniczony, w zasadzie prawie martwy. Tutaj cały na biało wjeżdża Debian, który jest jedną z popularniejszych dystrybucji Linux. Właśnie na nim oparto Trunas Scale. W Debianie nie ma problemów z konteneryzacją opartą o Dockera. W Scale aplikacji opierają się właśnie o Dockera. Zarówno sam Debian, jak i technologia konteneryzacji oparta na Dockerze jest bardzo dynamicznie rozwijana. Sprawia to, że aplikacje w Scale, w odróżnieniu od Core, trochę rozwijają się same. Ilość możliwych do wdrożenia aplikacji rośnie bardzo dynamicznie, bo nie trzeba ich adaptować i utrzymywać jako jaile. Tylko wystarczy wykorzystać istniejące obrazy całych kontenerów, wykorzystując właśnie Dockero. Dodatkowy wysiłek aktualizacji wszystkich aplikacji w praktyce, w odróżnieniu od jaila, jest przerzucony na opiekunów aplikacji, czy też opiekunów samych wykorzystywanych przez nas obrazów Dockera, bo aktualizowane są całe kontenery. W wyniku różnicy w dynamice rozwoju FreeBSD i Debiana, czyli w naszym wypadku Trunas Core i Trunas Scale'a, powstaje jeszcze jedna ważna różnica. Chodzi o drivery do urządzeń. Jeśli na rynek wchodzi jakiś nowy model karty sieciowej, płyty głównej, czegokolwiek, to w praktyce dużo szybciej będzie on obsługiwany przez Debiana niż przez FreeBSD. Często ze względu na skalę wykorzystania będzie on po prostu bardziej również dopracowany. W przypadkach rzadszych wersji urządzeń FreeBSD może się nigdy obsługi takich urządzeń po prostu nie doczekać. Stąd właśnie kapryśność Trunas Core odnośnie na przykład kart sieciowych. Dla niewtajemniczonych, jak szukacie kart sieciowych do Core'a, to niech to będzie cokolwiek z chipsetem Intela i powinno być dobrze. Inaczej bywa różnie. Czasem na jakimś składanym sprzęcie jest tak, że są problemy z driverami i ciężko powiedzieć co i jak, czemu nie działa, czemu czegoś nie widać, coś widać. Po upgrade do Scale'a często wszystko działa jak należy. Z raczej już niszowych tematów a propos Trunas Core i generalnie storage to multipath. To funkcjonalność dostępna w dyskach klasy SAS, które są droższe, ale również występuje w dyskach klasy Nearline SAS, które są już niewiele droższe od dobrych dysków NAS-owych. Pozwala ona na podłączenie jednego dysku 2 redundantnymi kablami, a nawet 2 różnymi kontrolerami. Potrafi on zapewnić naprawdę wysoki poziom redundancji. Choć, żeby być dokładnym, w Core istnieje wsparcie dla multipath, jednak nie jest już ono rozwijane w wersji open source. Niestety pełne wsparcie takiej wysokiej niezawodności, jaką daje multipath, występuje tylko w wersji Enterprise do kompletu z oryginalnymi pudełkami Trunas. Z nowości w Trunas Core w marcu 2024 we wczesnej wersji testowej Nightly wyląduje napisana zupełnie od nowa funkcjonalność deduplikacji. Można taką wersję ściągnąć i testować. Nowa wersja, nazwana po prostu Fast Dedup, podobno jest znacznie efektywniejsza, m.in. pod kątem zasobożerności. Zobaczymy, sprawdzimy.
Na chwilę obecną, czyli marzec 2024, w TrueNAS Scale jest problem z elastyczną adaptacją pamięci RAM do Arc Cache. Nie jest to problem samego TrueNAS, tylko wspomnianego wcześniej Debiana, na którym jest on oparty. W efekcie Arc Cache zajmuje maksymalnie połowę pamięci RAM, co może spowodować, że druga połowa będzie po prostu niewykorzystana. Tak, można to modyfikować ręcznie, ale to na oddzielną dyskusję. Są różnice w osiągach między Core a Scale. Ale to też nie jest tak, że któryś jest szybszy, tylko to zależy od konkretnego przypadku. Ale to po pierwsze, różnice nie są jakieś duże, a po drugie, to też się zmienia dosyć dynamicznie wraz z postępującymi pracami nad Scalem. Kiedy zatem wybrać TrueNAS Scale? Na chwilę obecną jest to dobrze sprawdzony, solidny kawał oprogramowania. Co prawda inżynierowie z TrueNAS zapewniają, że projekt będzie cały czas wspierany i wygląda na to, że nie wyląduje w nim już żadne nowe funkcjonalności czy nowe możliwości. Zapewne będą wychodziły poprawki bezpieczeństwa czy też poprawki błędów. Jeśli potrzebujesz, żeby NAS był NAS-em, po prostu trzymać na nim dane w sposób niezawodny i przetestowany, korzystać z zalet ZFS-a, redundancji, deduplikacji, optymalizacji wydajności. Jeśli nie potrzebujesz fikuśnego sprzętu, to TrueNAS Core może być wyborem dla Ciebie. Poza tym, jeśli masz istniejące, działające już wdrożone Core, a nie potrzebujesz nowych funkcjonalności, to chyba warto zostawić, skoro działa dobrze. TrueNAS Scale jest z nami od ponad 3 lat. Na początku miał trochę różnych problemów. Były to na przykład problemy z interfejsem graficznym, który choć podobny do Core, w zasadzie został napisany od nowa. Obsługa danych pod spodem, czyli sam ZFS, działa bez większych problemów. Muszę przyznać, że przez ten czas z aktualizacji na aktualizacji coś się zmieniano. Dodawano nowe funkcje, było widać, jak dynamicznie trwają prace nad Scalem. Obecnie wydaje się już dużo bardziej dojrzały. Kiedy zatem wybrać TrueNAS Scale? Jeśli planujesz korzystać z dodatkowych funkcjonalności, np. w postaci aplikacji, na chwilę obecną są już dziesiątki aplikacji natywnie wspieranych przez TrueNASa. Nawet jeśli nie ma tam właśnie Twojej aplikacji, zawsze możesz zainstalować dowolny obraz kontenera i odpalić go samodzielnie. Jeśli planujesz korzystać z nowych ulepszeń funkcjonalności, jak na przykład Fast Dedup czy inne nadchodzące w przyszłości, również jeśli będziesz miał problem z kompatybilnością sprzętu, tak, to miałyby być powody, dla których możesz myśleć o wyborze Scale'a. W pewnym sensie istnieje trzecia wersja TrueNAS, to Enterprise. Żeby być precyzyjnym i sprostować przy okazji, bo spotykam się z często niedopowiedzeniami na ten temat, Enterprise to nie jest osobna wersja. Zarówno Core, jak i Scale mogą być w wersji zwykłej, ale mogą występować również w wersji Enterprise. Różnica jest taka, że Enterprise na chwilę obecną występuje tylko i wyłącznie na oryginalnych pudełkach TrueNAS i ma oficjalne wsparcie od producenta. Funkcjonalnie różnic jest niewiele. Najważniejszym to możliwość redundancji sprzętu, tzw. high availability. Wówczas mamy zduplikowane zasilacze, kontrolery, karty sieciowe, w zasadzie wszystko. Kontrolery pracują w trybie synchronizacji danych online'owej. Przełączenie na zapasowy kontroler przebiega w zasadzie bezobjawowo. Tutaj jest wsparcie wspomnianego multipath. Jest konieczne w tej sytuacji do obsługi tego samego dysku przez dwa różne kontrolery. Następnym ważnym elementem jest obsługa Fiber Channel przez interfejs graficzny, bo karty Fiber Channel będą działały w zwykłej wersji, ale będzie to obsługa tylko i wyłącznie z linii komend. Oczywiście w tej wersji odpada problem z kompatybilnością sprzętu, bo jest on przetestowany i dostosowany do potrzeb właśnie TrueNASa. Na chwilę obecną wsparcie od producenta oprogramowania TrueNAS może być uzyskane wyłącznie na wersję Enterprise, choć gdzieś na mapie drogowej jest sprzedaż samego oprogramowania bez urządzeń, ale żadne konkretne terminy nie są mi przynajmniej znane. Jak jest zatem z przyszłością Core? Czy faktycznie już nie żyje? Wygląda na to, że będziemy spychani z czasem do wersji Scale. Nic dziwnego, ponieważ problematyczne jest utrzymywanie oprogramowania w dwóch różnych wersjach. Core przez brak nowych funkcjonalności będzie z czasem coraz bardziej
odstawiany i z czasem pewnie będzie odstawiony. Jako potwierdzenie warto też wspomnieć, że upgrade z Core do Scale to kwestia przysłowiowego klik. W drugą stronę nie jest już tak łatwo. Jednak na chwilę obecną nie wygląda na to, żeby Core miał przestać dostawać aktualizacje bezpieczeństwa. To dobre wieści. Dalej więc możemy spokojnie z niego korzystać przez najbliższe lata. Tak w skrócie starałem się podzielić z Wami trochę własną wiedzą, trochę informacjami z wnętrza Ajax Systems, a trochę domysłami, żeby przedstawić aktualną sytuację w sprawie różnicy między Trunas Core i Scale, no i oczywiście przyszłości Core'a. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!